jesteście ciekawi, jak dojechać z Sydney z lotniska do centrum. Są pociągi, autobusy. Taka impreza kosztuje $15–20, w zależności jakim transportem. A ja postanowiłem przejść się piechotką 9 km. Dobrze mi zrobił, ładna pogoda. Niedziela. No i w związku z tym, że jest niedziela, bardzo fajna, przydatna informacja. Są takie karty, które są od niedawna wydane. Doładowanie, tak wygląda karta. Tak wygląda karta, która działa na Sydney. Karta Opal. I teraz doładowanie takiej karty minimum $10, to jest 27 zł. Można sobie doładować i ona w niedzielę zawsze działa za $2,50, czyli za jakieś tam śmieszne pieniądze, za niecałe 10 zł, za 8 zł. Ta karta działa na każdy rodzaj transportu, na każdy środek lokomocji, również na statki, które pływają. Mam tutaj taką mapkę, wieje wiatr, za bardzo widać. Ale ogólnie płyną statki na przykład też wokół Opery Słynnej, więc można dopłynąć do jakichś tam dalekich plaż, także warto na pewno, więc jak będziecie w Sydney, to korzystajcie. W każdym mieście jest inny rodzaj karty, na przykład w Melbourne jest Miyagi Card, tutaj jest akurat Opal w Sydney, także jak będziecie w Australii, to pytajcie o takie karty, bo one są bardzo przydatne. Już jestem na stacji, czekam na metro, na pociąg. Jadę na Circular Quay. Tak jak pokazałem wcześniej, karta Opal. Nie mam wolny krok, trzymam mapę i napój, wodę. Karta Opal, minimum doładowanie $10 i można się bujać w niedzielę za $2,50 po całym Sydney. No to jadę. Circular Quay, pod teatr, pod operę. Tak wyglądają pociągi w Sydney. Ogólnie nie przepadam za miastami, ale myślę, że 3 dni za Sydney wystarczy. Bardziej wolę naturę, ale wiadomo, trzeba zwiedzić. Zobaczyć jak Sydney. Słynna opera od frontu. Tak wygląda, czy robi wrażenie? Nie wiem, ale warto to zobaczyć. Tak jak wieże Eiffla w Paryżu czy Koloseum w Rzymie. Jest to jedna z ikon takich punktów, które trzeba w życiu zobaczyć. Także wszedłem dookoła. Fajnie to wygląda, ogólnie fajna okolica, dużo knajpek. Tutaj zaraz po tamtej stronie dużo promów na różne wyspy. Tutaj jest park. Gorąco, środek lata, połowa grudnia, więc tutaj ogólnie lato się zaczęło. No i za chwilę będę płynął. Także płynę sobie na wyspę.
północ od Sydney, pół godziny statkiem. Taka plaża. Niedzielny chillaucie. Właśnie jadę do Harvey Gallery, na wystawę art popu. Ładuję sobie telefonik z ładowarki tutaj, USB, w autobusie. Fajna sprawa. When did you start? Like many years ago? Well, this takes them back. Well, these were done in 2007. 2007. Yeah, so we're talking 10 years now. Where he's been, and this is just. You can see the development of his work, and it's getting more and more towards where he's at. And when he was talking on Friday night at the opening, he was saying that he really believes that he's now absolutely nailed it. He's got the balance between keeping modern, and the images being very direct and interesting, but also being able to absorb the narrative behind these iconic images. Yeah. So if you look here where he's up to now, this is this year. Amazing. They're absolutely Amazing art. extraordinary. And he's been able to capture the image, but also tell a whole story. Through the use of these words and the interplay of the words and what he lays out, and just amazing. Just amazing. So, Gone King. Johnny Romeo w 2007 roku zaczął swoją karierę od tych właśnie obrazów, które były w tej książce. No i to jest jego najnowsza kolekcja, pop art. Muzyka świąteczna, bo ogólnie mamy święta. Tyle, że tego się tutaj nie odczuwa, bo jest lato. Tutaj kolejne, mój idol z dzieciństwa, Michael Jackson, Marilyn Monroe. Ostatni pełny dzień w Sydney. Siedzę, relaksacja. Wracam właśnie do Sydney z Manly, bardzo fajna wysepka. Super bacán. Hace un carguero raro, no es de... Ostatnie chwile w Australii, w Sydney. Właśnie wylatuję za chwilę na Bali. Podsumowując Australię, warto przyjechać.
drogo ogólnie, dojazd na lotnisko, bo to tak, takie zawsze pytania, które ludzie zadają, jak dojechać, jakie są koszta. Ogólnie Australia, dojazdy na lotniska są najdroższe na świecie w Australii. Także są różne opcje, ogólnie jest pociąg, który kosztuje $17. Dojechać do centrum, taksówka $50, Uber 20-25 w zależności. $17 kosztuje bilet. Trzeba kupić specjalną kartę, żeby zapłacić $17, kartę Opal. Akurat taka działa w Sydney. Miyagi jest na przykład w Melbourne. W każdym mieście jest zupełnie inna. Lotnisko nie jest daleko, 10 km można i piechotą się przejść, tak jak ja właśnie jak wylądowałem przyszedłem, bo miałem ochotę na spacer. Także podsumowując ogólnie, Sydney miasto biznesu, korporacji, krawatów. Melbourne miasto imprezy, życia towarzyskiego, tętni życiem, bardziej takie proeuropejskie. Adelaide pomiędzy, nie za duże, nie za małe, 1 milion mieszkańców. No Perth w zachodniej Australii, no, odizolowany całkowicie od reszty Australii. Także ogólnie każde miasto zupełnie inne, każda część Australii zupełnie inna. Nie można tego porównać, niesamowite, jeden kraj, a taka różnorodność.